Dzień dobry. Magdalena Mielnik, Muzeum Narodowe w Gdańsku. Zapraszam Państwa na wykład w świecie hanowskich alegorii. Hermann Hahn, gdański malarz, zostawił po sobie kilka dzieł, które można określić jako rodzaj opowieści złożonych z różnych symboli i alegorii, które dają nam odpowiedź, albo może próbują dawać nam odpowiedź na pytanie, jak żyć. Początkowo artysta był wyznania luterańskiego, tworzył w Gdańsku i tym wczesnym okresem jego twórczości zajmiemy się na niniejszym wykładzie dzisiejszym. Pierwszy rysunek, który chciałam Państwu pokazać, to alegoria sumienia. Jest to rysunek, który uznaje się za rysunek sztambuchowy, aczkolwiek nie wiadomo, kto był właścicielem albumu, do którego ten rysunek został wykonany. I postać, którą widzimy na pierwszym planie, trzymająca w ręku czaszkę, to alegoria sumienia, conscientia. Wyżej widzimy naszkicowaną grupę postaci podpisaną przedstawienie sądu ostatecznego opatrzone inskrypcjami. Są to Judicium i Gratia Justitia. I w tle widzimy dwie grupy postaci. Po jednej stronie z napisem Eterna Gloria, grupa postaci, a po drugiej stronie napisem Eterna Poena, czyli wieczna chwała i wieczne potąpienie. I ten rysunek można zinterpretować w ten sposób. Życie zgodne z sumieniem i właściwe wybory pomagają po śmierci znaleźć się właśnie w tej grupie wiecznej chwały, a nie w grupie wiecznie potępionych. Teraz też pytanie, jakich wyborów dokonywać, żeby żyć dobrze, żyć godnie, a przynajmniej tak zgodnie z tym, co uważano w Gdańsku na początku XVII wieku. Wówczas też może trzeba podkreślić na samym początku, taka koncepcja dobrego życia była nieco inna niż teraz i to nie tylko jakby w ramach jednej konfesji. Ogólnie uważano, że człowiek powinien być przede wszystkim pożyteczny i żyć tak, żeby być dobry dla swojej społeczności, a w drugiej kolejności, żeby oczywiście żyć zgodnie z wiarą i z boskimi nakazami, no i jak pokazuje ten rysunek, zgodnie z własnym sumieniem. Kolejny rysunek to jest właściwie zespół dwóch rysunków. Drugi zobaczymy za chwilę. Alegoria powodzenia w życiu i jego pęda, alegoria niepowodzenia w życiu. Tutaj widzimy na pierwszym planie parę dwóch mieszczan, kobietę i mężczyznę, którzy liczą pieniądze. W tle widoczne są miejskie zabudowania, rusztowania i alegoria fortuny. Alegoria fortuny, czy postaci niewiasty, która siedzi na takiej skrzydlatej kuli i w ręku trzyma kawałek materiału, w który dmie wiatr, więc jest on nadęty niczym żagiel. I w ten taki dosyć bezpośredni sposób widzimy, że los sprzyja przedstawionej na rysunku parze, zapewnia im prosperitę i powodzenie ich przedsięwzięć. No i tutaj też bezpośrednio
jakieś zyski. Na drugim rysunku z przedstawieniem alegoria nieszczęścia życiowego widzimy zresztą dosyć dosłownie, że fortuna odwraca się. Prawdopodobnie jest to ta sama para, ukazana bardzo podobnie jak na poprzednim rysunku. Fortuna się od nich odwróciła i widzimy mężczyznę i kobietę opłakującego młodzieńca, w tle wrak statku. Ten rysunek oczywiście właściwie nie wymaga zbyt wielkiego komentarza, bo pokazuje po prostu, że fortuna jest zmienna, że czasami sprzyja, czasami nie, ale też co właściwie człowiek może zrobić w takiej sytuacji. Na początku XVII wieku bardzo popularna była filozofia neostoicka i uważano, że właściwie jedyną drogą do jakiejś kontroli swojej sytuacji i właściwie jedyną rzecz, którą człowiek może kontrolować, to jest on sam. Więc ponieważ nie mamy wpływu na to, co się dzieje, powinniśmy się skoncentrować na rozwoju swoich zalet i na życiu zgodnym z zasadami, tymi narzuconymi przez Boga i tymi narzuconymi przez społeczeństwo. Wydaje się, że właśnie z tym podejściem, z tą filozofią można te rysunki wiązać, bowiem na fortunę i na jej zmienność, na los nikt nie ma wpływu. Te dwa rysunki pokazywały los w takiej, powiedzmy, mniejszej skali, czyli dotyczyło to życia jakiejś grupy osób, ale bardzo popularne były cykle, które pokazywały, stanowiły rodzaj wypowiedzi na temat losu ludzkiego, tak pojmowany w sposób bardzo globalny. Tutaj widzimy obraz, który pochodzi ze zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie. Jest to obraz, który ma sygnaturę najprawdopodobniej 1604, lekko nieczytelną. Na dole widzimy też inicjały HH, które odczytano jako właśnie inicjały malarza Hermana Hama. Jest to ilustracja tytułowa bardzo popularnego cyklu na początku XVII wieku, cyklu o zmienności losu ludzkiego, czyli Circulus vicissitudinis rerum humanarum. To jest cykl, który właściwie był popularny we wszystkich wyznaniach. Jego przedstawienia pojawiały się i w obrazach, i w grafikach, i stanowiły dekoracje wnętrz publicznych. Były też na wyposażeniu domów prywatnych, prawdopodobnie dlatego, że przedstawiany motyw był właśnie tak bardzo uniwersalny. Widzimy tutaj na szczycie alegorię bogactwa, bo główną ideą tego cyklu jest, że to bogactwo właśnie i dążenie do bogactwa napędza to koło losu ludzkiego i mamy postaci odnoszące się do symbolu czasu, czyli po prawej stronie personifikacje Słońca i Księżyca, Lunę i Sol, i Kronosa, Saturna po stronie drugiej. Tą popularność datuje się właściwie od połowy
XVI wieku, bo cały pomysł na to, żeby przedstawić jakby zmienność losu ludzkiego za pomocą personifikacji, mniej więcej wtedy się pojawił podczas procesji organizowanych z okazji wniebowzięcia, święta wniebowzięcia Matki Boskiej, ale spopularyzował go Cornelius Kilian i wydawnictwo Theodora Gallego z rycinami Martina de Vosa. Jest to cykl, który składa się z karty tytułowej i 6 personifikacji, które właśnie pokazują to koło losu ludzkiego. Pierwszą jest divitie, czyli bogactwo, i za każdym razem mamy personifikację kobiety i małej dziewczynki, czyli po prostu z jednego wychodzi drugi. Tu mamy część pierwszą, czyli bogactwo prowadzi do pychy. Pycha to ta mała dziewczynka z lusterkiem, która siedzi u stóp bogactwa. Kolejna rycina to bogactwo, to pycha prowadzi do zazdrości. Zazdrość z wężową głową siedzi u stóp pychy. W tle widzimy wieżę Babel i grupy mieszczan oddających się rozrywce. Kolejna część to zazdrość, która z kolei prowadzi do wojny. Zazdrość i niewielka figura wojny ukazana u jej stóp. Wojna z kolei prowadzi do ubóstwa. To kolejna część tego cyklu. Następna, ubóstwo. Ubóstwo z kolei prowadzi do pokory. I kiedy już jest pokora, to ona prowadzi nas do pokoju, pokazanego w postaci dziecka z gałązkami laurowymi, a pokój pokazany na ostatniej rycinie cyklu prowadzi do bogactwa. I tutaj znowu bogactwo z mieszkiem pełnym pieniędzy ukazane jest u stóp pokoju i też, co widać po drugiej stronie, do rozwoju sztuki i nauki, bo widzimy i instrumenty i naukowe, i muzyczne, i paletę z pędzlem, a także rzeźby. Cykl zaczyna się od nowa i tak właśnie los ludzki się kręci, czyli przez bogactwo, pychę, zazdrość, wojnę, ubóstwo, pokój i później znowu bogactwo. Jest, nie da się ukryć, bardzo uniwersalny, myślę, że nawet i dzisiaj. I to pewnie tłumaczy jego ogromną popularność, zresztą nie tylko w Gdańsku. Natomiast w malarstwie gdańskim wszystkie znane realizacje, bo wiadomo, że było ich jeszcze więcej, wszystkie znane realizacje są przypisywane Hermannowi Hahnowi bądź też jemu warsztatowi. Cykl zachował się w 3 wersjach. Niestety żadna z nich nie jest kompletna i znajdują się w 3 instytucjach. W Zamku Królewskim w Warszawie, w Muzeum Narodowym w Poznaniu i w Muzeum Narodowym w Gdańsku. Wcześniej widzieliśmy obraz przedstawiający ten tytuł cyklu z kolekcji Zamku Królewskiego w Warszawie,
Na tej ilustracji widoczny jest obraz ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu. Tutaj widzimy też, że przedstawienie uległo znacznemu rozbudowaniu w kuli, która symbolizuje i te zmienne koleje, i po prostu kulę ziemską. Widoczne są po dwóch stronach posągu Diany z Efezu grupy mieszczan. Po jednej stronie miasto płonie, widać to dużo lepiej w zbliżeniu. I na pierwszym planie widzimy właśnie personifikację pychy i zgromadzonych wokół niej mieszczan. No a w tle możemy zobaczyć różne dantejskie sceny, które mogą pokazywać po prostu, jakie są konsekwencje ulegania pychy. Pycha była wtedy uważana właściwie za taką matkę wszystkich innych grzechów, ale o tym jeszcze za chwilkę. Kolejna odsłona cyklu to drugi obraz znajdujący się w zbiorach Zamku Królewskiego w Warszawie, czyli Bogactwo prowadzi do pychy. Widzimy personifikację bogactwa otoczoną kosztownościami. Bardzo ciekawe są te wszystkie srebra zgromadzone u jej stóp. Widoczna jest maleńka personifikacja pychy i w tle zabudowania, które właśnie być może można utożsamiać z jakąś taką fantastyczną architekturą willowo-pałacową, ogrodami. A być może ma być to taka pałacowo-ogrodowa część Gdańska w długich ogrodach, bo na obrazie, który również pokazuje personifikację bogactwa. Bogactwo prowadzi do pychy ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu. W tle są podobne dosyć zabudowania, w tle widoczna jest jeszcze panorama Gdańska. Tutaj ta scena została znacząco rozbudowana. Na pierwszym planie widzimy personifikację bogactwa i zebranych u jej stóp wszystkich ludzi, którzy tego bogactwa pragną. No i oczywiście pychę, która zapowiada dalsze koleje losu ludzkiego. Widzimy, że bogactwa pragnie każdy, bo w grupie postaci, które proszą bogactwo o łaski, są i mieszczanie, i jeden przedstawiciel szlachty, i mnich, a nawet w tle na samym dole widzimy jednego flisaka z wiosłem. No, każdy pragnie się wzbogacić. Tutaj mężczyzna klęczący na pierwszym planie trzyma rozłożoną kartkę, najprawdopodobniej z herbem rodowym, co możliwe jednoznacznie by wskazywało na któryś z gdańskich rodów patrycjuszowskich, ale niestety jeszcze nie udało się tego herbu zidentyfikować. W tle widzimy mieszczan przechadzających się i bawiących się, wychodzących z pałacu, ucztujących przy stole czy tańczących. Wszystko to tak zwane płoche rozrywki, które nie prowadzą do niczego dobrego i właściwie są bardzo sprzyjającą atmosferą do wszelkiego rodzaju grzechów.
Postaci, które tutaj widzimy, są wyjątkowo strojnie ubrane, zresztą podobnie jak te ukazane na pierwszym planie. I pokazując kolejny obraz, pycha prowadzi do zazdrości. Można też powiedzieć, że postaci bawiących się właśnie, czy tutaj oddających się królowej pysze mieszczan mogą stanowić też krytykę ubioru bogatej warstwy gdańszczan, patrycjatu, bo nie ma w tym ubiorze żadnej skromności. Może być to też odwołanie do ordynacji, które dotyczyły ubioru w Gdańsku, bo Gdańsk, zresztą podobnie jak inne miasta protestanckie, takie ordynacje wydawał. Pierwsza, która była poświęcona tylko i wyłącznie ubiorowi, ukazała się w 1540 roku i określano tam bardzo dokładnie, kto może co nosić, i luksusowe tkaniny, bogata biżuteria była dla większości grup niedozwolonych, poza patrycjatem, aczkolwiek patrycjatowi też zalecano, aby jego przedstawiciele, tutaj cytat, nie zapominali o godności swojego stanu, jak we wszystkim, co ich dotyczy, tak i w dziedzinie umiarkowania w ubiorze przodowały w mieście, dając innym dobry przykład. Tutaj widzimy grupę mieszczan, którzy tego umiaru nie zachowują. No a w tle miasto Gdańsk, żeby też nie było wątpliwości, jakiego miasta ta krytyka dotyczy. Krytyka w ogóle miasta Gdańska, jego bogactwa, to dosyć popularny motyw nie tylko w sztuce, ale też w literaturze. Miasto, które bogaciło się na pośrednictwu w handlu zbożem, pojawia się w różnych kontekstach literackich już gdzieś od około połowy XVI wieku, ale ta krytyka pojawia się także w sztuce gdańskiej, w różnych obrazowych moralitetach, takie jak właśnie te przedstawienia Hana. Na obrazie u stóp królowej Pychy widzimy dwie personifikacje, jest i zazdrość, jest i gniew, i niewielka postać duchownego razem z księgą, co też pokazuje, że nikt nie jest wolny od tego grzechu. Tutaj widzimy przedstawicieli innych zawodów i oczywiście przedstawicieli kleru. Wątki antykatolickie pojawiały się w sztuce gdańskiej bardzo często. Najczęściej tłumaczy się takie oczywiście taki wybór przemycania tych wątków antykatolickich konfliktami konwencyjnymi oczywiście, ale też faktem, że około właśnie przełomu XVI i XVII wieku w gdańskim patrycjacie dominowała większość kalwińska i
Były liczne tarcia pomiędzy wyznawcami doktryny Lutra i wyznawcami doktryny Kalwina. Zarzucano tym pierwszym, że ze względu na to, że właściwie wciąż funkcjonowało w świątyniach wyposażenie katolickie, że wciąż tak naprawdę hołdują oni wierze katolickiej i stąd też pojawiają się około początku XVII wieku motywy antykatolickie właściwie w większości takich alegorycznych przedstawień. Tu widzimy ostatni przykład tego cyklu. Jest to obraz ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku, Hermana Hana, czy też jego warsztatu. Ta kompozycja w dużej mierze przedstawia, powtarza tę poznańską, aczkolwiek jest dużo bardziej rozbudowana. I widzimy tutaj oczywiście tak samo jak na poprzednim obrazie alegorię pychy z lusterkiem i pawiem po drugiej stronie, koroną obok niej personifikacja Venus Carnalis, czyli tej utożsamianej z pożądaniem, z miłością cielesną, i diabła, który koronuje Wenus. Wokół pychy postaci dość swobodnie zachowujących się mieszczan. Tak jak na poprzednim poznańskim obrazie widzimy kobietę, która odsłania dosłownie kawałeczek łydki, ale też i drugą, która zachowuje się jeszcze bardziej rozpustnie i zakłada na nogi czerwoną pończochę. Raz, że czerwony, dość wyzywający kolor, symbol bogactwa, bo był to dosyć drogi barwnik. Dwa, że na owe czasy pokazywanie czy kawałka kostki, czy też w ogóle nogi było zachowaniem bardzo nieprzystojnym i bardzo szokującym. Mężczyzna, który ukazany jest obok właśnie kobiety poprawiającej sobie pończochy, podaje jej jabłko, czyli symbol grzechu. U stóp tej grupy widoczna jest grupa dwóch niewiast. One trzymają w ręku lusterko, czyli właśnie ta pycha, próżność, to co chyba nam się najbardziej z pychą kojarzy, ale pychę traktowano kiedyś znacznie szerzej. I tak jak wspomniałam wcześniej, jako taki najcięższy grzech, z którego wywodzą się wszystkie inne. Tutaj widzimy zbliżenie na alegorię pychy i zazdrość, zaraz za nią. Grupę mieszczan i właśnie przedstawicieli różnych zawodów, bo od tego grzechu nikt nie jest wolny. Można tutaj zacytować słowa Johanna Arndta, który był autorem książki mającej pokazywać, jak żyć zgodnie z naukami Chrystusa, bardzo popularnej na początku XVII wieku. I pisał, że jeżeli uczeni są tylko uczonymi, a nie miłośnikami, wtedy są pyszni i nadęci. I widzimy tutaj między innymi mężczyznę z księgą z brzegu
Obok widzimy malarza z pięknym portretem i paletą malarską. Widzimy też kartografa z cyrklem i kulą i widzimy także medyka z fiolką. Dalej, cytując słowa Arndta, chciałabym Państwu przeczytać fragment. Fałszywa, nieczysta, splugawiona miłość jest ta, która we wszelkich rzeczach, w słowie, w uczynkach i darach własnej sławy, chwały i pożytku szuka i jeszcze powierzchownie ten kształt pokazuje, jakoby z niej Bóg i ludzie usługę mieli. Bo z miłości samego siebie powstaje własna wola, własna chwała i sława, tak wtedy człowiek bierze to, co jest Bożego i daje sobie samemu. Tutaj ten fragment może wyjaśniać też, dlaczego ten grzech był tak poważny, a własna wola, własna chwała i sława tak niebezpieczne. I też, że pycha jest ciężkim grzechem, bo jak uważano, powoduje odwrócenie się od Boga. I właśnie te kwestie pokazuje ostatni fragment. One w powiększeniu są dość niewyraźne, ale jest to bardzo, bardzo niewielki fragment obrazu. Widzimy na nim kościół i pastora głoszącego kazanie. Ławki przed kościołem są puste, a mieszczan, którzy nie poszli na nabożeństwo, możemy zapewne odnaleźć w tym lasku nieopodal, ponieważ nad nimi widnieje napis Contemptores Dei, czyli ci ignorujący Słowo Boże, którzy wybrali inne rozrywki i schadzki zamiast nabożeństwa. I też można jeszcze raz wrócić do kwestii panoramy, która została ukazana w tle, bo oczywiście oprócz podkreślenia, że chodzi o krytykę miasta, że ono jest pyszne, tutaj chodzi też o nawiązanie do bałwochwalstwa, bo w oryginalnej rycinie w tle umieszczona jest wieża Babel, która tutaj została zastąpiona panoramą miasta, co jest dość znaczące. Panorama miasta pojawia się też w kolejnym dziele Hermana Hana, Alegoria cnoty małżeńskiej, alegoria zaślubin Agaty von der Linde z 1600 roku, własność prywatna. Obraz był co najmniej 2 razy w sprzedaży, raz w 1997 roku, raz w 2015 w Londynie w domu aukcyjnym w Sotheby's. I za pierwszym razem był oglądany, badany przez profesora Jacka Telickiego, który właśnie zidentyfikował portretowanych na obrazie małżonków jako Agatę von der Linde i Valentina Bodecke. A datował obraz na podstawie panoramy i wieży kościoła świętego Bartłomieja, która jest ukończona, a która była wtedy w budowie. Na pierwszym planie widzimy scenę zabawy. Jest to alegoria zaślubin, w tle państwa młodych, jednak nie jest to taka beztroska zabawa, jest tu bardzo dużo ukrytych moralistycznych znaczeń. Prawdopodobnie wiąże się to oczywiście i ze specyfiką czasów, ale też z tym, że obraz stanowił wieko instrumentu muzycznego. Jego dekoracja nawiązuje
do obrazu innego gdańskiego artysty, bardzo słynnego artysty Antona Mellera, który tworzył i nieco wcześniej, w tym samym czasie, co wczesne prace Hermana Hana. Tutaj widzimy rysunek stanowiący projekt klawesynu skrzydłowego. Alegoria niewłaściwej drogi do małżeństwa. Tytuł jest związany z inskrypcją, która została zapisana na dole, która mówi nam, że właśnie ta radość, muzyka, nowe ubrania nie pomogą ci, drogie dziecko, wyjść za mąż, czyli a wręcz przeciwnie, będą tą niewłaściwą drogą, czyli drogą do uważanej wówczas za najcenniejszą dla każdej kobiety cnotę, czyli czystość. Instrumentem muzycznym, którego wieko stanowi alegorii zaślubin Agaty von der Linde, był najprawdopodobniej podwójny wirginał. Tutaj widać, jak wyglądał cały taki instrument i ta jakby główna klapa była najczęściej ozdobiona scenami o tematyce moralistycznej, dydaktycznymi, po części dlatego, że z tych instrumentów korzystały głównie młode osoby, głównie przede wszystkim kobiety. Tutaj widzimy inny przykład z Germanisches Nationalmuseum, gdzie są dwie takie klapki. I niestety w tym przypadku instrument nie zachował się, zresztą podobnie jak w przypadku innego wieka instrumentu muzycznego, też prawdopodobnie podwójnego wirginału, czyli obrazu Bartolomeusa Milwica Widok Gdańska ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku. Wracając do omawianego wcześniej obrazu Hana, alegoria cnoty małżeńskiej. Obraz przedstawia ucztę weselną. Tutaj widzimy pannę młodą, czyli Agatę von der Linde, Valentinę von Bodekę, postać, która między innymi przez Helenę Kowalską była interpretowana jako postać Zygmunta III Wazy, i Johann von der Linde, ojciec panny młodej, którego zresztą obraz autorstwa Hana też znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego w Gdańsku. Dalej widoczna jest grupa weselników, najpierw pary w ukłonie, to jest tak zwany ukłon riverenza, którym zaczynało i kończyło się taniec, po prostu tańcerze witali się ze sobą, i grupa, która już może jest mniej typowa dla wesela, czyli w drugiej części obrazu, gdzie widzimy postaci bóstw na podejście i postaci bawiących się mieszczan. Widoczna jest Wenus na środku, obok niej Bacchus i Ceres, bo to przedstawienie nawiązuje do bardzo wówczas popularnej terencjuszowskiej maksymy,
sine Bacchus et Ceres Venus friget, czyli bez Cerery i Bacchusa Wenus marznie, a idąc jeszcze dalej, że potrzeba jadła i napitku, żeby mogła rozwijać się miłość. I to właśnie widzimy tutaj poniżej scenę bankietu i rozochocone pary, które spoglądają w górę na bóstwa patronujące jakby całemu weselu. Tutaj właśnie widać stół z mężczyzną, który prosi do tańca niewiastę i można się przyjrzeć jeszcze raz bóstwom. Temat nawiązujący do tej terenciuszowskiej maksymy był w sztuce bardzo popularny, natomiast w tym obrazie znajdziemy coś zupełnie nietypowego, mianowicie taką parafrazę tej grupy, bo mamy Wenus z gorującym sercem, Bacchusa z winem i Ceres z bukietem i zupełnie niepasujące do tego postaci obok, które, można by powiedzieć, parodiują tę grupę. Czyli widzimy chłopa nacinającego serce, co jest takim komicznym nawiązaniem do postaci Wenus, obok Bacchusa z półmiskiem i mnicha z kurzym łódkiem, który jest upozowany podobnie do Cerery. Czyli pojawia się tutaj właśnie taki komiczny wątek błazeński. O tym, że przy właśnie kuflu i przy dobrym jedzeniu miłość ma sprzyjające warunki, zapewniają widoki przedstawienia bawiących się mieszczan. Można zacytować tu też słowa Horacego odnoszące się do bankietów. Przy Wenerze i kuflu nie potrzeba leżeć. Kto by pożądanego kresu chciał dobierzeć, to w pocie pływaj, mrozem opasuj swe ciało, do wielkiej godności to zawsze pomagało. To, że zupełnie nie pomagają w życiu, w cnocie zabawy i tańce, było zresztą tematem pism wielu moralistów, także Lodovico Vivsa, który napisał traktat dla młodych, dla kobiet właściwie w każdym wieku, dla młodych kobiet, dla panien, później dla młodych mężatek, a także dla wdów, jak powinny się zachowywać. Traktat, który był bardzo popularny także w Gdańsku, obecny w licznych księgozbiorach i tam temat tańców i wesel ma właściwie osobny rozdział, w który można troszeczkę być może można pewne elementy dostrzec tego tekstu w tym obrazie. Reeves pisał, że panny powinny się wystrzegać, młodzi ludzie w ogóle, ale panny w szczególności powinny się wystrzegać wszelkich zabaw, bo one prowadzą tylko do grzechu. Najpierw są, prawda, tańce, później pocałunki, a tutaj też widzimy pary, które opuszczają wesele i udają się do pobliskiego lasku na schadzkę. Całość zresztą ukazana jest mniej więcej właśnie, jest to widok Gdańska z Biskupiej Górki, a to było takie dosyć jednoznaczne i popularne miejsca na spotkania, no, na takie bardziej intymne spotkania towarzyskie.
Z prawej strony obrazu widzimy też jeszcze jedną grupę, mianowicie grupę komediantów w postaci comedii dell'arte. To również był bardzo często stosowany zabieg w malarstwie, mający tak pejoratywnie podkreślić wymowę przedstawienia, bo komediantów wręcz uważano niekiedy za bardzo niemoralny zawód i między innymi też w popularnej książce wydanej w 1596 roku Thomasa Garciniego, to była taka włoska publikacja, która opisywała 155 zawodów, które istnieją i właśnie komediant comedii dell'arte był wymieniony jako taki najmniej moralny, albo może najbardziej moralnie wątpliwy. I w tle widzimy też przedstawienie młodzieńca i koło niego dwie alegorie, mianowicie kłamstwo i potwarz. No tutaj trudno powiedzieć, być może jakaś historia, której nie znamy, jest gdzieś w tle za tym przedstawieniem, a może po prostu chodzi o to, że jak już raz zepsuje się swoją opinię, to bardzo ciężko do tego wrócić. No i w całej tej rozpustnej zabawie taką jakby oazą niewinności i spokoju jest małżeńskie łoże i panna młoda. Panna młoda, która siedzi obok męża i ma bardzo skromnie spuszczone oczy. Dekoracja łoża odnosi się do cnót niewieścich i także jest pochwałą małżeństwa, które no w szczególności przez Lutra było pochwalane jako taki jeden z najważniejszych stanów zapewniających społeczną stabilność, spokój i ład. I tutaj pozwolę sobie zacytować komedię do przekazania szóstego dekalogu autorstwa Marcina Lutra, że Bóg z tego powodu pobłogosławił temu stanowi najobficiej ze wszystkich, a oprócz tego udzielił mu i podał wszystko, co jest na świecie, aby ten stan dobrze i sowicie był zaopatrzony. Pożycie małżeńskie nie jest więc żadną igraszką ani żartem, lecz rzeczą znakomitą, osłoniętą boską powagą. Chodzi w nim przede wszystkim o to, aby wychować ludzi, którzy by mogli służyć i pomagać światu w pełnieniu Boga, do błogosławionego życia i wszelkich cnót oraz walczyć ze złem i z diabłem. I tutaj widzimy tą oazę spokoju właśnie w kontraście do całej zabawy. Też łoże co prawda jest dekorowane, a Lodovico Vives zalecał, żeby było jak najbardziej skromne, żeby leżąca w nim para miała dosyć skromne sny i żadnych nieczystych myśli. Ale też można zwrócić uwagę na postać, która jest ukazana pod łóżkiem, bo widzimy błazna, który wychodzi spod łóżka i chwyta pannę młodą za patynkę. I jest to taki, patrzy się w kierunku do widza, więc można powiedzieć, że jest to taki komentarz z przymrużeniem oka. Z jednej strony pokazuje, że no,
Nawet małżeństwo nie zapewnia właśnie tej ochrony od pokus, że zawsze na pokusy jesteśmy narażeni. Z drugiej strony, jeszcze patrząc na te postaci, które paradiują Wenus, Ceres i Bachusa, no, czy możemy tak bardzo poważnie traktować wszystkie przestrogi, bo zawsze jest to pytanie, te alegoryczne traktaty malarskie są w swojej wymowie dość jednoznaczne i dosyć surowe, no ale z drugiej strony dość drobiazgowo i barwnie opisują te wszystkie rozrywkowe strony życia. No i na to pytanie, na czym skupiali się tak naprawdę odbiorcy, pozostanie pewnie już zawsze bez odpowiedzi. Na koniec chciałam jeszcze pokazać rysunek, akwarelę ze sztambucha Michaela Heidenreicha. To jest album, który się znajduje w Bibliotece Kurnickiej PAN z różnymi wpisami i ilustracjami, które Michael Heidenreich, będący przez jakiś czas w Gdańsku, zbierał. I widzimy tutaj postać starca przy stole z kosztownościami i młodzieńca. Obaj mają podpisy nad głowami. Postać mężczyzny z mieszkiem pełnym pieniędzy ma napis „Hier ist gut, aber kein Mut”, natomiast młodzieniec z kielichem i jego postać opatrzona jest napisem „Hier ist Mut, aber kein Gut”, czyli jeden pan podpisany jest, że no właśnie tutaj jakby mamy to życie dobre, ale niezbyt przyjemne, bez przyjemności, a z kolei u młodzieńca widzimy podpis, że no jest tutaj co prawda przyjemność, no ale nie ma tutaj tego dobrego życia. I nad nimi personifikacja rozsądku, czyli ratio, z napisem, który mówi, że tylko błazen wybiera życie dla przyjemności, a nie rozsądek. Na koniec możemy przywołać jeszcze słowa rzymskiego satyryka Juvenalisa, który pisał, że ludzie modlą się o to, aby ich dzieci zostały obdarzone urodą, albo bogactwami, albo szczęściem, zamiast modlić się o to, co tak naprawdę najbardziej by im się przydało w życiu, czyli o zdrowy rozsądek. Tak mniej więcej wygląda lekcja życia w wydaniu Hermana Hahna, że zdecydowanie należy kierować się rozsądkiem i zasadami. Aczkolwiek, jak powiedziałam wcześniej, trudno stwierdzić, na ile serio były wszystkie te zalecenia i na ile poważnie traktowali je odbiorcy, czego pewnie się już nigdy nie dowiemy. Z całą pewnością ogromną przyjemność, tak dzisiaj, jak i kiedyś, daje oglądanie wszystkich detali, no w szczególności obrazu Alegoria ze ślubin Agaty von der Linde, czy właśnie obrazów z cyklu o zmienności losu ludzkiego. Bardzo dziękuję za uwagę i żegnam się z Państwem. Do widzenia.